Dzień dobry moi drodzy. Dziś muszę z góry przeprosić tych, którzy lubią moje wyjazdowe bajdurzenie, a to dlatego, że film będzie w zasadzie całkowicie stacjonarny. Co z kolei jest spowodowane tym, że nie zechciało ze mną rozmawiać na żywo Ukraińskie Muzeum Stepana Bandery w Uchrynowie Starym, czyli jego rodzinnej wsi. W dzień publikacji tego filmu mija 2 tygodnie już nawet z haczykiem, odkąd zwróciłem się do nich z zapytaniem, skoro więc nie ma odpowiedzi, nie ma też pewnej woli. Ale mniejsza o to, śpieszę z tłumaczeniem, skąd taki temat i skąd taka forma, ponieważ nie będzie to 1001 biografia na YouTube bazująca na Wikipedii. Pomysł urodził się po moich wyjazdach na Ukrainę w 2023 roku, ale od tamtego czasu, pomimo że zebrałem sporo materiałów, przeleżały one w szufladzie. Jednak do zrobienia tego filmu zainspirował mnie popularny ostatnio medialnie kandydat na prezydenta, a to w związku z jego ostatnimi filmikami komentującymi Banderę oraz pomniki OUN-UPA na Ukrainie. Jesteśmy za nią bryłką w Lwowie pod pomnikiem Stefana Bandery. To jest terrorysta, który jeszcze w II RP został skazany przez polski sąd na karę śmierci za morderstwa na Polakach. Następnie założył organizację ukraińskich nacjonalistów, która jest odpowiedzialna za rzeź na Wołyniu. Ludzie tego człowieka zamordowali 100 000 Polaków. To jest tak, jakby w Niemczech budowano pomniki Hitlerowi. Ukraina musi jak najszybciej zakończyć kult Stefana Bandery. Nieskromnie powiem, że pokazywałem już podobne pomniki jeszcze zanim to się zrobiło modne, a więc pozwolę sobie na delikatny komentarz. Dla kontrastu do polskiej duszy tego miasta mają na przykład też całkiem niemały pomnik Bandery oczywiście, bo kogoż by innego. Czarno-czerwone flagi nikogo tutaj nie dziwią, a pod spodem całego tego kompleksu, jakkolwiek to nie nazwać, całego tego pagórka jest kompleks jego imienia właśnie, kompleks historyczny. No i oprócz tego jest jeszcze jedna wisienka na torcie cukiereczek, czyli pomnik samego OUN. To też warto by sobie zadać pytanie, bardzo słuszne zresztą, jak to w takim razie jest, że na tej zachodniej Ukrainie czci się po pierwsze architektów całego ludobójstwa na Wołyniu, bo inaczej nie można ich nazwać, a dwa, całą frakcję, która tego też przy okazji dokonała. Zupełnie nie kierując się prywatną sympatią czy antypatią do pana Mencena, od kandydata na prezydenta wymagałbym precyzji, której mi tutaj brakuje. A to dlatego, że Bandera został skazany na karę śmierci zamienioną na dożywocie za zorganizowanie zamachu na ministra spraw wewnętrznych Bronisława Pierackiego, a po opuszczeniu więzienia nie mógł założyć OUN, bo OUN już istniała od 1929 roku. Być może chodziło o rozłam na OUN B Bandery i M Melnyka lub o powołanie UPA, ale to już moje domysły. Po drugie, uważam, że w ogóle mała jest wiedza w zakresie tego kawałka historii, a w związku z moimi wycieczkami po dawnych i obecnych polskich wsiach na Ukrainie interesowałem się dość mocno tym tematem, szukając odpowiedzi na pytania, dlaczego Ukraina stawia takie pomniki oraz czy Bandera wydał rozkaz mordowania Polaków na Wołyniu. Zastanawiałem się też, czy istnieje chociaż cień szansy, że tablica, którą wam pokazywałem w Hucie Pieniackiej, podaje prawdę historyczną. I teraz szalenie ważna informacja, proszę się maksymalnie skupić, kto jeszcze znudzony nie wyłączył, drukowanymi literami informuję. Ten film nie ma na celu usprawiedliwiania Bandery ani OUN-UPA, nie ma też na celu ocieplania ich wizerunku. Nie jest też elementem żadnej kampanii wyborczej. Film ma na celu w ramach ciekawostki pokazanie historii relacji polsko-ukraińskich z ukraińskiego punktu widzenia w możliwie najmniej, jak dla Polaka przynajmniej, uprzedzony sposób. Podkreślam to wyjątkowo, bo nie chcę później drugi raz tłumaczyć tego samego w komentarzach. Zacznijmy od materiałów, które posłużyły mi do poszukiwania informacji. Z polskich publikacji przebrnąłem przez takie 2 cegły, z czego jedna często cytuje drugą, a obie zawierają mnóstwo odnośników do pozycji archiwalnych, tak polskich, jak i ukraińskich i radzieckich. Reszta to kilka książek, publikacji, okazjonalnych broszurek, wypowiedzi historyków ukraińskich. Zostało jeszcze jedno źródło, o którym nie wspomniałem. Jest to również spora cegła. Jest to zbiór raportów pozyskanych przez Secret Service, które zawierają raporty również z Wołynia.
Zanim zaczniemy się bardziej wgryzać w temat, pasuje jeszcze dodać trochę kontekstu historycznego ze strony w tym wypadku ukraińskiej oczywiście. I do tego posłużę się tłumaczeniem z książki o m.in. Romanie Szuchewyczu, wydanie 2022, więc uważam go za tekst aktualnie obowiązujący. Ogólnie w filmie będzie dość sporo cytatów, więc forma bardziej podcastowa niż filmowa. Terytorium Galicji zostało włączone do Polski za zgodą zwycięskich mocarstw I wojny światowej pod warunkiem zapewnienia praw mniejszości narodowych. Jej wschodnią granicę określił traktat ryski z 1921 roku, na mocy którego Związek Radziecki, a także Ukraińska Republika Ludowa uznał jej przynależność do Polski. Nie trzeba przypominać również, że Ukraińska Republika Ludowa zrzekła się roszczeń do tych ziem w kwietniu 1920 roku, podpisując tzw. umowy warszawskie. Ukraińskie partie polityczne, kierownictwo ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego oraz autokefalicznej cerkwi prawosławnej zmuszone były współistnieć i współpracować z władzami polskimi. Konflikty, czy to na tle religijnym, narodowościowym czy społecznym, tak czy inaczej były rozwiązywane w sposób legalny po 1921 roku aż do 1942, jeśli w ogóle miały miejsce, to w zdecydowanej większości przypadków w formie utajnionej. Mimo to jednak Polacy byli przez ukraińskich nacjonalistów postrzegani negatywnie, a to za sprawą prób polonizacji Ukraińców, które były prowadzone dwutorowo, bo na płaszczyźnie edukacyjnej oraz religijnej. Następnym źródłem, które rzuca światło na stosunki polsko-ukraińskie w latach 1918-47 jest materiał z drugiego Międzynarodowego Seminarium Historyków o tytule Ukraina Polska – Trudne pytania. Oryginał jest podpisany przez zgromadzenie 15 polskich i ukraińskich historyków. Praktycznie te swobody zostały złamane przez działalność administracji państwowej, co przejawiało się przez ograniczone zatrudnianie Ukraińców w instytucjach państwowych, przekształcanie ukraińskich szkół w szkoły dwujęzyczne, w których pierwszym językiem był polski, utrzymywanie sztucznych ograniczeń zwanych kordonem sokalskim dzielących ziemie zamieszkane przez Ukraińców. Większość Ukraińców odbierała to jako dyskryminację, nazywając ich Rusinami, a także podkreślano odrębną tożsamość etniczną Bojków, Łemków i Hucułów. Używanie języka ukraińskiego w urzędach państwowych było ograniczone. Bolesną historią dla ukraińskiego społeczeństwa było zniszczenie około 180 cerkwi prawosławnych w powiecie chełmskim. I tu komentarz ode mnie odnośnie przekształcania szkół. Była to tak zwana ustawa Lex Grabski od nazwiska autora, który, jak sam twierdził, warunkiem niezbędnym utrzymania posiadania granic jest przeobrażenie państwowego terytorium II w RP w narodowe terytorium Polski. Podczas gdy w 1912 roku w Galicji było 2400 ukraińskich szkół, w 1937 roku pozostało ich 352. Analogicznie na Wołyniu z 440 zostało 8. Co do kordonu sokalskiego warto wspomnieć, czym w ogóle był. W skrócie można powiedzieć, że był umowną granicą wewnątrz II RP między terenami zamieszkanymi w większości przez Ukraińców, a pozostałymi terenami. Kordon ten miał m.in. utrudniać organizację ukraińskich stowarzyszeń oświatowych, spółdzielczych, ale też i sportowych, jak np. Płast albo Proświta. Miał też utrudniać napływ ukraińskiej prasy i literatury z terytorium Galicji. W praktyce sprowadzało się to do odmowy rejestracji oddziałów stowarzyszeń, spółdzielni i partii ukraińskich działających w Galicji na terytorium województwa wołyńskiego. I tu pojawia się pewna analogia do tego, co obecnie dzieje się w stosunku do historii na Ukrainie. Otóż są często obecnie w Polsce dość głośno podnoszone kwestie, jakoby informacje o robieniu pod górkę Ukraińcom przez władze II RP były wymysłem propagandy radzieckiej, a potem Polski Ludowej, w celu intencjonalnego przedstawienia Polski w złym świetle. Takie informacje jednak można znaleźć również w publikacjach historyków nieprzychylnych ukraińskiemu nacjonalizmowi. Jak później zobaczycie, podobny zabieg jest wykorzystywany na Ukrainie właśnie, gdyż radzieckiej, a potem rosyjskiej propagandzie przypisywane jest tworzenie negatywnego obrazu Bandery i OUN-UPA. W kwestii samego powstania UPA Ukraińcy piszą o konieczności sformowania samoobrony, która miała zapewnić bezpieczeństwo ukraińskim wsiom, głównie przed oddziałami niemieckimi i radzieckimi partyzantami już w czasach II wojny światowej. Istotnym elementem jest tutaj zwrot w stosunkach właśnie do Niemców,
ponieważ do wiosny 1943 roku Ukraińcy współpracowali z Niemcami, upatrując w nich sprzymierzeńca, który pomoże ustanowić samodzielne państwo ukraińskie. Tworzyli też jednostki pod niemieckim dowództwem, jak chociażby słynna SS Galicjen. I w tym miejscu warto przytoczyć list ze stycznia 1942 roku wysłany przez działaczy OUN, w tym Andrija Melnyka, dowódcę OUN-M, oraz Andrija Szeptyckiego, biskupa stanisławowskiego, do Adolfa Hitlera, z którego dowiadujemy się m.in. Klęska Rosji mogła dać Ukrainie możliwość dołączenia do politycznego systemu Europy. Pod wpływem przyjaznego nastawienia ukraińskich mas do Rzeszy, Ukraińcy witali armię niemiecką z entuzjazmem i pomagali niemieckim żołnierzom wszędzie, gdzie tylko mogli. Ukraińcy w Armii Czerwonej masowo przechodzili na stronę niemiecką, ponieważ uważali, że tutaj powstaną ukraińskie formacje wojskowe i że ich oczekiwania, iż otrzymają odpowiedź w walce o wyzwolenie swojej ojczyzny i odbudowę państwa ukraińskiego, zostaną spełnione. Rozczarowanie tych jeńców było ogromne, gdyż ich nadzieje się nie spełniły. Ukraińska ludność ponownie znalazła się w stanie niepokoju, gdy na terenach wyzwolonych od bolszewików zaczęły mieć miejsce wydarzenia, których jesteśmy dziś świadkami. Jednak później, na konferencji OUN z lutego 1943 roku zostało postanowione, że Niemcy na równi z Moskalami zostają uznani za wroga. Niewypowiedziana tragedia, w bestialski sposób dokonana latem 1942 roku zagłada całej ludności żydowskiej pokazała, do czego zdolni są Niemcy, jeśli będą chcieli wyniszczyć nie tylko pojedynczych ludzi, ale całą nację. Głównymi przeciwnikami są Niemcy, czerwoni Moskale i polscy najeźdźcy. Ostatni przyłączali się albo do Niemców, albo do czerwonych. Na kanibalistyczne okrucieństwa trzeba było odpowiedzieć silnymi i dotkliwymi ciosami. Samoobrona ludności ukraińskiej Wołynia i Polesia przed grabieżczo-terrorystycznymi atakami bolszewików i Niemców stała się ruchem ogólnonarodowym. Powszechny charakter ludowej samoobrony na tym etapie nadawała również publiczna propaganda jej celów i metod działania. Był to punkt zwrotny w historii OUN-UPA, ponieważ od tego czasu Ukraińcy walczyli już w zasadzie przeciwko wszystkim. Jednostki wojskowe oraz policji ukraińskiej sformowane przy oddziałach niemieckich zaczęły masowo dezerterować i dołączać do oddziałów partyzanckich w lasach, jednocześnie wykorzystując każdą okazję do pozyskiwania dodatkowego uzbrojenia, m.in. napadając na posterunki, patrole oraz inne oddziały. Przegadaliśmy już spory kawałek historii relacji polsko-ukraińskich, a wciąż nigdzie nie pojawił się temat zbrodni wołyńskiej, która przecież, jak wiadomo, miała miejsce i jest to fakt absolutnie niepodważalny. Czy więc zbrodnia wołyńska była akcją zorganizowaną na specjalny rozkaz Bandery czy innego z dowódców OUN? Biorąc pod uwagę cały zebrany przeze mnie materiał źródłowy, należałoby powiedzieć, że nie. Ale skupmy się na początek na samym rozkazie. Żadne dostępne źródło nie zawiera jednoznacznego rozkazu zorganizowania czystki etnicznej w Małopolsce Wschodniej i na Wołyniu. Można domniemywać, co zresztą robią polscy, jak i zagraniczni historycy, że Ukraińcy zatarli ślady obciążające Banderę i OUN-UPA. Istnieją materiały w postaci tzw. dekalogu ukraińskiego nacjonalisty, który powstał w 1929 roku, z których można wnioskować, że OUN był nastawiony radykalnie ofensywnie. 10 przykazań ukraińskiego nacjonalisty stanowią świętą podstawę dla każdego członka OUN. Dekalogu uczono się na pamięć i odczytywano na początku każdego zebrania. Z omawianego przez nas punktu widzenia ważne są punkty 1, 7 oraz 8. Zdobędziesz państwo ukraińskie albo zginiesz w walce o nie. Nie zawahasz się popełnić największej zbrodni, jeśli tego wymaga dobro sprawy. Nienawiścią i podstępem będziesz przyjmować wrogów twojego narodu. Z tego punkt 7 został później zmieniony na nie zawahasz się dokonać najniebezpieczniejszego czynu, kiedy tego wymaga dobro sprawy. Drugi dokument, którym możemy się posłużyć, to napisany m.in. przez Banderę Walka i działalność OUN w czasie wojny, przyjęty na drugim Wielkim Zjeździe OUN w Krakowie w 1941 roku. Jest to dokument z instrukcjami dla OUN, jak należy działać na terenach objętych wojną po ataku Niemiec na Związek Radziecki. W jaki sposób prowadzić walkę, jak zaprowadzić własną państwowość, jak rozwijać organizację i wiele tym podobnych. Tutaj istotne są następujące punkty.
zebrać personalne dane wszystkich znaczących Polaków, członków podziemnych organizacji, którzy mogą próbować zorganizować powstanie. W miarę potrzeb i możliwości stosować wobec nich ofensywną taktykę. Sporządzić czarną listę wszystkich aktywnych komunistów, funkcjonariuszy NKWD, tajnych współpracowników i innych sługusów reżimu. W pierwszej kolejności umieścić na niej osoby kierownicze. Sporządzić czarną listę Polaków zgodnie z instrukcją pod punktem 11. Sporządzić czarną listę Ukraińców, którzy w odpowiednim czasie mogliby prowadzić swoją politykę, osłabiając jednolite stanowisko narodu ukraińskiego. Oraz w następnym rozdziale punkt oczyszczenie z terenu wrogiego elementu. W czasie chaosu i zamieszania można sobie pozwolić na likwidację niepożądanych polskich, moskiewskich i żydowskich działaczy, szczególnie zwolenników bolszewicko-moskiewskiego imperializmu. Ciężko jednak uwierzyć, że zbrodnia o takiej skali nie była w żaden sposób zorganizowana i skoordynowana, zwłaszcza że oficjalny spis zawiera setki miejscowości na znacznym obszarze. Czy to jednak nie za mało, żeby uznać za rozkaz zorganizowania ekstremalnie brutalnej czystki etnicznej? Czy w takim razie są jakieś dokumenty, albo może świadkowie, mówiący o bezpośrednim rozkazie? W tym przypadku wypadałoby powiedzieć tak, ale. W literaturze historycznej i mediach co pewien czas pojawiają się cytaty z takiego rozkazu lub tajnej dyrektywy z 1943 roku przypisywane dowódcy UPA Dymitrowi Klaczkiwskiemu. Często te cytaty są powiązane ze specjalnym listem jednego z dowódców UPA na Wołyniu, Jurija Stelmaszczuka, do tzw. Rubana. Według tego listu Stelmaszczuk miał pisać o otrzymanym od Klaczkiwskiego rozkazie całkowitej eksterminacji Polaków i wyznaczonych odpowiedzialnych za jego wykonanie dowódców, w tym Iwana Kłymczaka. W związku z tym specjalnym listem często przytaczana jest również relacja Kłymczaka o likwidacji 2 polskich kolonii na północy Wołynia wraz z ich mieszkańcami. Strona ukraińska poddaje jednak pod wątpliwość autentyczność cytatów oraz źródła dokumentalne, na których są one oparte. Ponieważ według historyków ukraińskich po raz pierwszy cytat z tzw. tajnej dyrektywy Klaczkiwskiego pojawił się w artykule Władysława Nakonecznego „Umarli wzywają żywych”, opublikowanym w sierpniu 1994 roku w łódzkiej gazecie Wołyń. W artykule tym stwierdzono: musimy przeprowadzić wielką akcję likwidacji polskiego elementu. Po wycofaniu się wojsk niemieckich z wiosek należy wykorzystać tę możliwość do likwidacji całej męskiej populacji w wieku od 16 do 60 lat. Nie możemy przegrać tej walki i za wszelką cenę musimy osłabić polskie siły. Leśne i przyleśne wsie muszą zniknąć z powierzchni ziemi. Nakoneczny przez wiele lat kierował archiwum partyjnym Komitetu Obwodowego KPU na Wołyniu, więc teoretycznie miał dostęp do tajnych dokumentów. Jednak ich, jak to oni określają, szczegółowa analiza wskazuje, że on lub jego towarzysze partyjni mogli być zamieszani w fałszerstwa, które przez długi czas, a w Polsce do dziś uchodzą za historyczną prawdę. Później cytaty z tej tajnej dyrektywy pojawiają się też w innych publikacjach. Najważniejszym według Ukraińców dowodem przeciwko autentyczności tajnej dyrektywy jest to, że podane w publikacjach odwołanie archiwalne rzekomo nie zawiera takiego dokumentu. Innymi źródłami mówiącymi o bezpośrednim wydawaniu rozkazów eksterminacji ludności polskiej, przejmowaniu majątków lub paleniu wsi są zeznania wielu wziętych do niewoli radzieckiej członków OUN-UPA. W tym przypadku strona ukraińska odrzuca ten materiał dowodowy na podstawie podejrzenia, iż zeznania te zostały uzyskane za pomocą tortur, powszechnie stosowanych zresztą przez NKWD oraz Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego PRL. W tym wypadku wiemy doskonale, jakie metody stosowała bezpieka wobec chociażby byłych żołnierzy AK, więc ciężko jednoznacznie odrzucić ten argument. Czy sam Bandera mógł wydać rozkaz do przeprowadzenia zbrodni wołyńskiej? Jak często jest podnoszone, był w tym czasie osadzony w obozie koncentracyjnym, najpierw w Spandau, a następnie w Sachsenhausen. Jednak w tym przypadku warto dodać, że został osadzony w budynku więźniów specjalnych, gdzie przebywał również m.in. dowódca Armii Krajowej Stefan Rowecki, kanclerz Austrii czy premier Francji. To dawało mu szerokie możliwości odwiedzin. Można również znaleźć informację, że
Mógł go odwiedzić nawet krawiec, który miał dla niego uszyć nowy garnitur. Często odwiedzała go żona, jednak nie ma oficjalnych jednoznacznych dowodów, aby w tym czasie kontaktował się ze swoimi ludźmi w sprawie wydarzeń na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. W materiałach można znaleźć również informację, że na trzecim zjeździe OUN w 1943 roku Klaczkiwski został oskarżony przez innych członków organizacji o niegodne postępowanie w stosunku do Polaków, często skutkujące brutalnymi mordami. Miało też dojść do nieoficjalnego porozumienia między Klaczkiwskim a Szuchewyczem. W samym protokole z tego zjazdu jednak próżno szukać informacji na ten temat. Informacje pochodzą z przesłuchania Michajło Stepaniaka. Można na to znaleźć informację, jaki cel walki wyznaczyła OUN. W szeregach OUN walczą ukraińscy chłopi, robotnicy i inteligencja przeciwko ciemiężcom o ukraińskie niepodległe zjednoczone państwo. Wyzwolenie narodowe i społeczne, o nowy ład państwowy i nowy system społeczny. Za zniszczenie bolszewickiego i niemieckiego feudalnego systemu wyzysków organizacji gospodarstw chłopskich, wychodząc z założenia, że ziemia jest własnością narodu, rząd ukraiński nie będzie narzucał chłopom żadnych form użytkowania ziemi. Za bezpłatne przekazanie chłopom ziem zachodnio-ukraińskich majątków ziemskich należących do obszarników, klasztorów i cerkwi. Oczywiście, tak jak już wcześniej wspomniałem, zbrodnia wołyńska, jak i sam jej przebieg jest faktem niepodważalnym. Posiadamy dużo materiałów historycznych w postaci przede wszystkim wspomnień ocalałych świadków, którzy niejednokrotnie znali swoich oprawców w związku z chęcią przejęcia majątku bogatszych Polaków przez biedniejszych Ukraińców. Często sprawcami pacyfikacji całych wsi byli ukraińscy sąsiedzi. Pozostaje wciąż pytanie, w jaki sposób obecnie na Ukrainie przedstawia się zbrodnię wołyńską i co na jej temat wiedzą zwykli Ukraińcy. Tu wiele mówi już nam pospolita Wikipedia, ponieważ wystarczy na karcie rzeź wołyńska zmienić język na ukraiński, aby dowiedzieć się, że była to tragedia wołyńska, czyli wzajemne czystki etniczne polskiej i ukraińskiej ludności przeprowadzone przez ukraińską powstańczą armię podległą OUN-B, jednostki wojskowe OUN-M, spontaniczne półkryminalne formacje, m.in. siekiernicy, oraz Polską Armię Krajową, bataliony chłopskie, a także przy udziale polskich oddziałów Schutzmannschaftu, partyzantki sowieckiej oraz ukraińskiej i polskiej ludności cywilnej. Co bardzo ciekawe, o czym wcześniej nie miałem pojęcia, strona ukraińska w swoich publikacjach często obarcza winą za sprowokowanie zbrodni wołyńskiej lub po ichniejszemu tragedii wołyńskiej Niemców. Zdziwieni? Ja w sumie też. Tłumaczą, że punktem wyjścia była akcja Ukrainy Action, czyli przesiedlania ludności ukraińskiej na tereny zamieszkałe przez Polaków i odwrotnie, a następnie na podobny wzór ustanowienie policji polskiej we wsiach ukraińskich i na odwrót ukraińskich w polskich. To miało prowadzić do atakowania nowo zasiedlonych przez Ukraińców dawnych polskich wsi przez polskich partyzantów, co z kolei miało wywoływać reakcje odwetowe ze strony ukraińskiej powstańczej armii. Dodatkowo już powstały konflikt miało podgrzewać utworzenie zorganizowania partyzanckiego i jeszcze Polska nie zginęła. Organizacyjnie podległemu pod dowództwo partyzantki radzieckiej, a dowodzone przez Roberta Satanowskiego, późniejszego dyrygenta i generała brygady. Utworzenie tego zgrupowania zostało postanowione przez szefa zadań specjalnych i wojny partyzanckiej Pawła Sudopłatowa i miało za zadanie wbić dodatkowy klin w relacje polsko-ukraińskie. We wspomnianej wcześniej książce o Szuchewyczu czytamy zaś: rzeź wołyńska w 1943 roku to wojna między obywatelami Polski pochodzenia ukraińskiego i polskiego, między prawosławnymi a katolikami, między właścicielami ziemskimi a tymi, którzy nie mieli ziemi i nie mogli jej mieć. I niczym więcej. Przede wszystkim pytania o jej przyczyny oraz o historyczną i jakąkolwiek inną odpowiedzialność należy kierować nie do OUN Melnyka, nie do UPA Szuchewycza, które powstało pół roku po tej katastrofie, nie do OUN, którą kierował, nie należy ich kierować do nas, Ukraińców urodzonych po tej wojnie, ani do państwa ukraińskiego, które ogłoszono w 1991 roku. Należy je adresować do niemieckiej cywilnej i wojskowej administracji Komisariatu Rzeszy Ukraina, do jego kierownika Erika Kocha,
do bezpośrednich wykonawców tych zbrodni do całej hitlerowskiej Rzeszy i stalinowskiego ZSRR. Tylko oni byli obiektywnie zainteresowani konfliktem o tak wysokiej intensywności. W skrócie można więc powiedzieć, że strona ukraińska winę za zbrodnię wołyńską przypisuje głównie Niemcom i Sowietom oraz lokalnym, spontanicznym działaniom kryminalnym, które miały na celu wzbogacenie się kosztem sąsiadów, a rzekomo nie miały nic wspólnego z działaniem OUN-UPA. Tutaj znowu można posłużyć się cytatem. Niemiec i Moskal rozdmuchują antypolską propagandę, wielokrotnie wyolbrzymiając drobne nieporozumienia i konflikty polsko-ukraińskie. Podżegają, skłócają i nastawiają jednych przeciw drugim, tworząc duchową granicę między Polakami i Ukraińcami, dążą do tego, by na długie lata zaszczepić nienawiść, aby w ukraińskim narodzie stłumić poczucie miłości, braterstwa, wolności i godności ludzkiej. Podobne stanowisko odnośnie spontanicznych ataków grabieżczych przedstawiła mi miła starsza pani, z którą udało mi się chwilę porozmawiać przy okazji wizyty w Łanowicach, czyli polskiej wsi na Ukrainie, gdzie ludzie deklarują, że są Polakami i mówią po polsku. A ludzie między sobą, w sensie Polacy z Ukraińcami tutaj nie kłócą się jakoś o te stare czasy? No bo to przecież u nas się mówi teraz dużo o tych czasach, wie pani. Tak było. Jechali w autobusie do Sambora, do kościoła. To będzie takie Spianowiec, Maksymowiec, takie, no jak tak, przepraszam pana, powiem, takie duraki. Że mogli tak, Tak, żeby skłócić. Ale Polaki, ale to. O takie było. No później, naprawdę, teraz jak nastała ta wojna, cicho, spokojnie, tak bardzo teraz nas miłują. Bo tak ja się interesuję dość historią i tak dziwnie trochę, że wy tu w Łanowicach Polacy, a w Samborze wielki pomnik Bandery, przecież to taka dość kontrowersyjna historia, przynajmniej u nas się tak mówi, nie wiem jak tu u was. Jak to ja panowi to rozpowiem? Proszę pana, ten Stefan Bandera, nie jego silno miłują, bo on był bardzo za Ukrainę. I nie to Ukraina nie to robi tak. My nie, ale Ukraina to robi. I on był z Ivano-Frankiwska, pochodzi stamtąd. Ponieważ po telewizji pokazują takie lody. No byłem w Iwano-Frankiwsku, tam też jego wielki pomnik. Tak, bo takie jak pan lody pokazuje po telewizji, jak on był lody. I on był silno zawzięty za Ukrainę, tak się brał. Ale tak jak mówią, historia opisuje, że on nic złego ludziom nie robił. Prosto on się brał z tym komunizmem, brał się za Ukrainę. Ale później, proszę pana, takie byli, a jest ten nasz wiosek, Pianowice, tam dalej, że oni chcieli się nażywać na ludziach. Dzisiaj zrobili tak samo banderami. Pochwali się po lasach. Dziś przedał krowy, a jutro przyszedł, dawaj pieniążki. Żeby zabrać z powrotem. Zabrać. Ale niby on się nazywał, że on za Ukrainę. Ten stawiają te pomniki, to on niby to był bardzo za Ukrainę. Czyli jakby w kierunku tej idei bardziej niż... Tak, ale on krzywdy nie robił nikomu, niby tylko to stał, a pod jego maskę mi się zawiesił banderę. Rozumiem. I jego podstawili. Jego po prostu podstawili, bo teraz są bandery. Warto też dodać stanowisko wygłoszone ustami byłego prezesa ukraińskiego IPN-u, notabene bardzo źle postrzeganego w Polsce, Wołodymyra Wiatrowicza. Jeśli zaś chodzi o Wołyń, to w naszych archiwach znajdują się raporty radzieckich partyzantów, w których opisano działalność Polaków, ich współpracę z Niemcami, a także przypadki palenia przez Polaków ukraińskich wsi i mordowania ukraińskiej ludności. To wszystko znajduje się w archiwach i należy to dokładnie badać. Dlatego gdy pojawiają się kwestie liczby ofiar na Wołyniu, apeluję do moich polskich kolegów, nie śpieszmy się, nie organizujmy wieców, lecz powołajmy specjalną komisję, która zajmie się analizą archiwalnych dokumentów. Dopiero po ich dokładnym zbadaniu będzie można wyciągnąć wiarygodne wnioski. Należy przeanalizować szereg zagadnień, przede wszystkim liczbę ludności w okresie przedwojennym oraz podczas niemieckiej okupacji. Musimy również wiedzieć, ilu Polaków Niemcy wywieźli do III Rzeszy, ilu zostało przez nich zamordowanych na Wołyniu, a także ilu Polaków wysiedlono w latach 1944-1946.
Gdy to wszystko uporządkujemy i przeanalizujemy, będziemy mogli podać konkretne nazwiska i liczby, ale na spokojnie, bez wieców i manifestacji, lecz na podstawie rzetelnych badań naukowych, przy uwzględnieniu dokumentów z obu stron, zarówno polskich, jak i ukraińskich, w tym materiałów OUN oraz AK. Jak więc obecnie postrzegana jest OUN-UPA na Ukrainie? W zasadzie można by to skwitować jednym zdaniem. Podobnie jak w Polsce żołnierze wyklęci. Tylko bardzo Was proszę, zrozumcie, nie porównuję tutaj czynów OUN-UPA z żołnierzami wyklętymi. Stawiam znak równości między nimi z punktu widzenia postrzegania historycznego żołnierzy wyklętych w Polsce, a OUN-UPA na Ukrainie. Utożsamiane są z walką przeciwko okupantowi sowieckiemu, a potem niemieckiemu, a potem znowu sowieckiemu. Kwestie polskie są zazwyczaj przemilczane lub przedstawiane jako spór z winą po obu stronach lub po stronie czynników zewnętrznych i o znacznie mniejszej skali niż była w rzeczywistości. Mnożą się publikacje o patriotycznej postawie ukraińskich nacjonalistów, z których najbardziej obszernym materiałem jest litopis UPA, wydawany od lat 70. z początkiem w Kanadzie, który pokazywałem Wam przy okazji wizyty w Muzeum Kryjówka UPA. A litopis UPA, to wiem co to jest akurat. Zbiór publikacji wydawanych chyba w Kanadzie i w Stanach, jak dobrze pamiętam, już grubo po wojnie, z jakimiś zapiskami, wspomnieniami, dokumentami odnośnie działalności armii ukraińskiej powstańczej oczywiście. To ołtarzyk Bandery praktycznie. Tacy ludzie jak Bandera są przedstawieni jako ojcowie narodu ukraińskiego. Szuchewicz i Klaczkiwski, oprócz tego, że postrzegani jako żołnierze o wolność narodu, również są postrzegani jako męczennicy, ponieważ zginęli w walce z okupantem. A co za tym idzie, większość postaci związanych z działalnością OUN-UPA postrzegana jest na Ukrainie jako bohaterowie. Wszystkie próby negowania takiego stanu rzeczy odbierane są jako najpierw radziecka, a obecnie rosyjska propaganda mająca na celu skłócenie narodów polskiego i ukraińskiego. I tu warto jeszcze wspomnieć o kontrowersjach, jakie wzbudza herb dywizji SS Galicjan chociażby, publicznie przecież używany na Ukrainie. Otóż decyzją Sądu Najwyższego Ukrainy utrzymano w mocy postanowienie 6 Apelacyjnego Sądu Administracyjnego z 23 września 2020 roku, które potwierdziło prawo Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej do stwierdzenia, że symbolika dywizji Hałyczyna, czyli SS Galicjan, nie należy do nazistowskiej, a więc nie jest zakazana na Ukrainie. Postanowienie Sądu Najwyższego w sprawie jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu. Dlaczego więc, pomimo kwestii aż tak spornych, Ukraina wybrała akurat takich bohaterów? Tu również można by odpowiedzieć w zasadzie jednym zdaniem. Bo innych nie ma. Ukraina od czasu odzyskania niepodległości od Związku Radzieckiego w 1991 roku miała do wyboru albo zostać przy bohaterach z czasów sowieckich, czyli głównie bohaterach, jak to się na wschodzie mówi, Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, lub szukać innych. Problem polega na tym, że w związku z krótkim okresem ukraińskiej państwowości nie za bardzo jest w czym wybierać. Na fali budowanej niechęci do Rosji odkurzono historycznie OUN-UPA jako partyzantów walczących z sowieckim okupantem na zachodzie oraz Hołodomor na wschodzie. Przedstawiany jako celowo wywołany wielki głód, którego Stalin miał użyć do pozbycia się nieposłusznych wobec kolektywizacji ukraińskich chłopów. Symbole OUN-UPA były też powszechnie używane w trakcie tzw. Euromajdanu, aby podkreślić analogię walki partyzanckiej jako chęć wyrwania się z nowożytnych objęć rosyjskich. W kwestii Hołodomoru zdania historyków również są podzielone, głównie dlatego, że według różnych publikacji oprócz ponad 3 milionów ofiar na samej Ukrainie miało zginąć kolejnych 3 do 6 milionów ludzi w innych obszarach Związku Radzieckiego, w tym na północnym Kaukazie i w Kazachstanie. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Kijowie z 2010 roku mówi w sprawie Hołodomoru. Zgodnie z ustaleniami organu ścigania Głównego Zarządu Śledczego Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w celu stłumienia narodowo-wyzwoleńczego ruchu na Ukrainie
oraz zapobieżenia budowie i umocnieniu niepodległego ukraińskiego państwa przez stworzenie warunków do fizycznej eksterminacji części Ukraińców zaplanowanym przez nich Hołodomorem lat 32-33 celowo zorganizowali ludobójstwo części ukraińskiej grupy narodowej, w wyniku czego zginęło 3 941 000 osób, to jest bezpośrednio popełnili przestępstwo przewidziane częścią 1 artykułu 442 Kodeksu Karnego Ukrainy. Jednak sam mechanizm powstania Wielkiego Głodu w Związku Radzieckim jest w zasadzie stary jak świat. Państwo narzuca kontyngent żywnościowy i w tym wypadku kolektywizację, wieś się buntuje, nastaje głód. Wbrew pozorom był to kryzys bardzo prosty do wywołania, lecz później ekstremalnie trudny do odczynienia. Podsumowując, można powiedzieć, że polityka historyczna obecnej Ukrainy opiera się na odcinaniu od historii sowieckiej i kształtowaniu społeczeństwa w kierunku możliwie maksymalnie antyrosyjskim. Chciałbym jeszcze poruszyć na koniec temat tablicy, którą odkryłem w miejscu dawnej polskiej wsi Huta Pieniacka. Mamy tablicę w 3 językach, więc nie wiem, czy można ją brać jako bardzo oficjalną, no ale jednak mimo wszystko jest w 3 językach i po polsku. Dawna wieś Huta Pieniacka zamieszkana była głównie przez Polaków. Według wspomnień wieloletnich mieszkańców w czasie II wojny światowej w Hucie Pieniackiej funkcjonowała dobrze zorganizowana i uzbrojona polska bojówka, której członkowie dokonywali ataków na Ukraińców z okolicznej wsi. Wiadomo o brutalnym morderstwie dyrektora szkoły w Jasionowie, Iwana Wawrina i jego żony oraz księdza Jasionowa. Na początku 1944 Huta stała się miejscem dyslokacji czerwonych partyzantów. To się powiedzmy zgadza z naszą historią. W lutym 1944 roku po kolejnych atakach dywersyjnych przeprowadzonych przez polskich bojowników wraz z czerwonymi partyzantami dowództwo niemieckie wysłało patrol rozpoznawczy w celu rozpoznania terenów w pobliżu Huty. Wtedy 2 niemieccy żołnierze zostali schwytani przez członków PETO polskiej bojówki, a później brutalnie zamordowani. Tu ciężko powiedzieć. Naziści zaplanowali odwetową akcję karną. 28 lutego pododdziały niemieckie wkroczyły do wsi i spaliły wszystkie chaty wraz ze znajdującymi się tam mieszkańcami cywilnymi, którzy nie zdążyli lub nie chcieli opuścić swoich domów rodzinnych. Należy zaznaczyć, że po tym jak członkowie polskiej bojówki i czerwoni partyzanci dowiedzieli się o zaplanowanej akcji karnej, oni natychmiast dopuścili wieś, zostawiając mieszkańców cywilnych na pastwę losu. Na dzień dzisiejszy nie jest dokładnie znana liczba mieszkańców Huty, którzy zostali zabici i zamordowani przez nazistów niemieckich, jak również nie jest dokładnie znane miejsce ich pochówków. W celu ustalenia rzeczywistego należy przeprowadzić archeologiczne badania. Pewnie pierwsza myśl, jaka przychodzi do głowy każdemu Polakowi w tej sprawie, to myśl, że tablica przekłamuje rzeczywistość i jest perfidnie antypolska. A na dodatek winą za pacyfikację wsi przypisuje wyłącznie Niemcom. Pytanie jednak, czy na pewno i czy da się znaleźć informacje na ten temat? Odpowiedzi na to pytanie szukałem w raportach zebranych przez amerykański Secret Service, które zostały opublikowane w materiale IPN-u pod tytułem Polska i Ukraina w latach 30. i 40. oraz w samym śledztwie Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu na temat Huty Pieniackiej. Śledztwo ustala, iż w dniu 23 lutego 1944 roku członkowie samoobrony w Hucie Pieniackiej odparli atak próbującego wejść do wsi zwiadu 1 Batalionu 4 Pułku Policyjnego sformowanego z Ukraińców ochotników do 14 Dywizji SS Galicjan. Członkowie samoobrony podjęli walkę w przekonaniu, iż napastnikami są nacjonaliści ukraińscy przebrani w niemieckie mundury. Wniosek taki wysnuli w oparciu o fakt, iż napastnicy posługiwali się językiem ukraińskim. Na skutek powyższych działań zginęło 2 członków wskazanej formacji, a kolejnych 8 zostało rannych. Straty tego pododdziału byłyby zapewne większe, ale uzyskał on pomoc w walce ze strony sotni ukraińskiej powstańczej armii dowodzonej przez Dmytra Karpenkę, pseudonim Jastrób. I dalej. Wydarzenia z dnia 23 lutego 1944 roku spowodowały to, iż mieszkańcy Huty Pieniackiej przygotowywali się do odparcia spodziewanego ataku odwetowego. Możliwość podjęcia tego rodzaju akcji odwetowej została uprawdopodobniona w
w oparciu o dane uzyskane przez komórki wywiadowcze Inspektoratu Armii Krajowej w Złoczowie. W nocy z 27 na 28 lutego 1944 roku do Huty Pieniackiej przybył kurier inspektoratu, który przekazał, iż w kierunku wsi podążają pododdziały 14 Dywizji SS Galicjan. W rzeczywistości był to 4 Pułk Policji SS. Równocześnie kurier przekazał polecenie inspektoratu dotyczące zaniechania obrony, ukrycia broni oraz opuszczenia wsi przez mężczyzn, a także przygotowania kryjówek dla pozostałych mieszkańców. Tu warto zauważyć, że Ukraińcy w swoich publikacjach często przyznają, że pacyfikacja Huty Pieniackiej odbyła się z udziałem ochotników ukraińskich, którzy byli członkami 4 Pułku Policji SS. Jednak zaznaczają, że dowództwo było niemieckie, a ochotników ukraińskich była mniejszość, na którą składały się głównie bandy szabrownicze. Powołują się też na wspomnienia opublikowane w latach 90. przez jednego z partyzantów radzieckich, Borysa Krutikowa, który miał objąć dowództwo nad oddziałami samoobrony oraz zapewniał, że w przypadku ataku na Hutę Pieniacką, i tutaj cytat, obiecujemy jej bronić do ostatniego. I następnie, prawdopodobnie 27 lutego wieczorem do wsi przybiegł zięć sołtysa z Żarkowa Karpiak lub Karpiuk i ostrzegł Wojciechowskiego oraz innych dowódców samoobrony, że w Pieniakach, Żarkowie, Gołubnicy i Jasionowie zgromadziło się wielu niemieckich żołnierzy, a atak może nastąpić o świcie. Według strony ukraińskiej bezpośrednią przyczyną pacyfikacji było strzelanie 23 lutego przez polskich i radzieckich partyzantów niemieckiego patrolu. Spory wśród dowódców samoobrony uniemożliwiły opracowanie jasnego planu działania. Ludność cywilna nie została ewakuowana. Przed świtem wieś została otoczona przez niemieckich żołnierzy oraz ich sojuszników leśnych, kurień UPA Maksyma Skorupskiego, pseudonim Max. Ten oddział wycofał się pod naciskiem frontu z Wołynia i samowolnie rozpoczął antypolskie akcje. Sam Max wkrótce zdezerterował z UPA w obawie przed aresztowaniem przez Służbę Bezpieczeństwa OUN. A co do ukraińskiego pomnika, który stoi w niewielkiej odległości od naszego oraz od tablicy. A tu jest bardzo ciekawe. Pamięci Ukraińców i Polaków ubitych i zamordowanych polskimi bandytami AK, a ruskimi. To nie wiem, o co chodzi z tym ale być może przetłumaczę to już później. NKWD-stami w 1943 do 1946 roku w Huty Pieniackiej. Dalej niestety nie wiem. I wypisane nazwiska. W zbiorach Secret Service znajdują się raporty mówiące o tym, że Polacy również pacyfikowali ukraińskie wsie, jednak są to głównie raporty z przesłuchań prowadzonych przez Służbę Bezpieczeństwa OUN lub NKWD, więc ich wiarygodność może być wątpliwa, tak jak w przypadku kwestionowanych przez Ukraińców przesłuchiwań członków OUN-UPA. Przykładem tutaj może być rzekoma pacyfikacja i spalenie wsi Kopanki w rejonie kałuskim w kwietniu 1944 roku przez Polaków i Węgrów, na temat której nie mogłem znaleźć żadnej informacji w polskich źródłach. Ale znamy też przykład wsi Sachryń oraz innych miejscowości, które faktycznie zostały spacyfikowane przez oddziały AK oraz batalionów chłopskich. W naszej historiografii widnieje to jako kategoria akcji odwetowych za działalność bojówek UPA. Stosowanie odpowiedzialności zbiorowej w stosunku do cywilów pomagających UPA miało ich zniechęcić do takiego wsparcia, co jednak w praktyce działało kontrzskutecznie. W sprawie Sachrynia prowadzone było śledztwo IPN, ale w 2010 roku zostało umorzone, a Instytut uznał, że wydarzenia nie były zbrodnią. Śledztwo jednak w 2013 roku zostało wznowione. Obecny status tego śledztwa nie jest jednoznacznie określony w dostępnych źródłach. Warto do tego dodać, że OUN istnieje do tej pory, a obecny jej lider Bogdan Czerwak publikuje wpisy często z bardzo negatywnym nastawieniem do stanowiska polskiego. Czy na podstawie wcześniej przedstawionych materiałów i argumentów da się określić, kto ma rację i która prawda jest bardziej prawdziwa? To ocencie sami. Ja nie podejmuję takiej próby,
chociaż starałem się jak mogłem, żeby przedstawić drugi punkt widzenia możliwie szczegółowo i możliwie rzeczowo. Zdaję sobie sprawę z tego, że argumentacji drugiej strony może się słuchać ciężko, a czasem nawet ze złością. Mimo to uważam, że wiedzę warto zgłębiać, a historię warto i należy badać. Dajcie znać w komentarzu, jeżeli choć trochę rozjaśniło Wam to temat ukraińskich pomników. Tymczasem, co złego to nie ja. Na dziś się z Wami żegnam. Do usłyszenia i do zobaczenia.